Hej, system witała za ten Nice 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever od Series. Pora w takim razie na świat Y, przedostatni świat. Tutaj mamy spadające bloki, które niestety zabiją nas natychmiast, jeżeli na nas spadną. Niezależnie od tego, czy byliśmy małym, czy dużym Mario. Jeżeli w świecie X udaliśmy się do bonusowych etapów, to na pewno kojarzymy te bloki już z poziomu XA. Więc myślę, że warto się udać do tych bonusowych etapów, żeby móc zapoznać się z tym gimmickiem. Dobrze, tu możemy po prostu przejść górą. Generalnie jak już te bloki spadną, to nie stanowią zagrożenia, a wręcz możemy ich użyć, by móc przedostać się gdzieś wyżej. Chodzi tylko o to, żeby przy spadaniu nie zleciały nam na głowę i będziemy bezpieczni. Ten checkpoint niestety spada, jak zginiemy i zaczniemy od checkpointa, to znowu spadnie, więc uważamy, żeby nie stracić wtedy kolejnego życia, bo byłoby przykro. Jeżeli zaś chodzi o życia, tu mamy bonusowe, więc myślę, że warto je zdobyć. Akurat platforma się ustawiła idealnie, nie musieliśmy czekać, więc korzystamy. Tu bym chciał zabić tego Piranha Planta, gdyż będzie tylko przeszkadzał, dobra. O, tutaj jako mały Mario zakładam byłoby trochę łatwiej, tak samo w tym miejscu. Natomiast nie jest tutaj nic Skyzo, więc na spokojnie raczej przeskoczymy wciąż jako duży Mario. I tyle jeśli chodzi o pierwszy poziom. Łagodny początek, ale teraz przyjdzie pora na najtrudniejszy ze wszystkich etapów w tym świecie. Czyli poziom drugi. Zaczyna się niewinnie, odchodzimy do podziemi. Jednak te podziemia charakteryzuje to, że są pod ziemią, wow, i że są autoscrollem. Autoscroll nie jest zbyt często wykorzystywany w tego typu poziomach. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie jest. Oczywiście się widuje w chmurach, w jakimś Grasslandzie. No dobrze, bawimy się w takim razie z nim. Z Louis możemy dużo ominąć w tym poziomie, więc fajnie jest to Louis podnieść. Oczywiście bez Louis wciąż możemy wszystko to przejść, ale może być nieco trudniej. Dobra, tu sobie zejdziemy na chwilę. O, na przykład dzięki Louis mogę tu wskoczyć, albo i nie, bo Mario nie wykonał fajnego skoku, ale dobra. Tym razem się udało. Tu bodajże są Poison Mushroomy nad nami, więc nie opłaca się chyba specjalnie korzystać z tych trampolin, tylko stracimy czas. Okej, mamy checkpoint. Teraz kolejne platformy. Ta spada wyjątkowo, no więc oczywiście uważamy. Dobrze. Te nie spadają na szczęście, więc jest to plus. Dobra, szybko stąd uciekamy. Świetnie. No ten moment kusi, żeby przebiec, ale no niestety przebiegając ryzykujemy, że po prostu dużo więcej oberwiemy, więc musimy wybrać naszą truciznę. Okej. O, Starman. Tylko nie wiem, czego zdobędę jeszcze. O, gdzież on polas? A nie, jest! Świetnie. Już myślałem, że zginiemy, próbując go zdobyć. A tutaj nic fajnego niestety nie ma. Ale za to zdobywamy one-upy na koniec poziomu. Jest miło. Okej. Najgorsze za nami, zakładam. Oczywiście nie oznacza to, że teraz świat będzie darmowy, ale cóż. Będzie trochę łatwiej. Podoba mi się w ogóle, że ta literka Y jest taka pełknięta. Bodajże przy X też tak było. No tak, zgaduję, że 3 ostateczne światy są takimi już jako hardkorowe i mają pełkniętą tę literkę. Pora na poziom trzeci. Tak jak w XA mieliśmy spadające bloki, tak w XB mieliśmy takie ruszające się bloki. Tam o ile gdy wybiliśmy blok, to przestawał się on ruszać, tak tutaj bloki dalej się ruszają. Nawet jeżeli je wybijemy, jak widać. Okej, tutaj nieprzyjemny fragment na sam początek.
Jeden fałszywy ruch i zginiemy. Przypomina mi się Forteza Sigmy z pierwszego Mega Mana X. Z tamtymi platformami. Tutaj mamy specjalne roślinki, które bardzo szybko wychodzą. Z drugiej strony bardzo szybko też się chowają. Ojej. Więc... coś za coś, co? Okej, niestety spadliśmy. Na szczęście tam przy spadnięciu jeszcze mamy szansę się uratować. Tu już niestety takiej nie będzie. Jeżeli nam się powinie noga. Także muszę uważać. Jeszcze raz. Okej, tym razem się nie ześliznęliśmy. No na szczęście tutaj będzie one-up do zdobycia. W miarę prosty. No wciąż musimy do niego dotrzeć. Nie jest on tak na naszej drodze, ale wciąż nie jest tak źle. Okej. Bodajże były Poison Mushroomy. Nie wszystkie bloki się opłaca wybijać, szczerze mówiąc. Przejdziemy dołem po prostu. Podoba mi się, że taka muzyka klasyczna z Mario Forever, tylko strasznie spowolniona. Że brzmi niepokojąco. Okay. Dobra. Mam wrażenie, czy nie dostajemy punktów za te roślinki. Musiałbym zobaczyć przy jakiejś roślince. Może tylko złudzenie? Ten fragment jest niefajny trochę. Ponieważ ten kupa nam stoi na drodze. Chciałem go zastrzelić, ale niestety uniknął. Dobra, na szczęście roślinki te wciąż nie wychodzą, jak jesteśmy blisko, więc jest to jakieś mini ułatwienie, zakładam. A tu bodajże były po prostu Poison Mushroomy, więc uciekamy stąd. Czasami jak Poison Mushroomy zostaną wybite, to nie wylatują one tak od razu na ziemię, tylko przez chwilę siedzą na bloku, że tak powiem. Tu się udało zdobyć power upa, ale nie wchodząc na blok, jakoś Majo go po prostu zdobył. Dobra, tu może przejdziemy górą. Pamiętam, że było sporo Poison Mushroomów w tej sekcji, więc chyba nie chcemy wszystkiego wybijać. Jeżeli nie musimy. Dobra, idziemy dalej. Mamy checkpoint. Nie w fajnym miejscu, ale przynajmniej jak się nie ruszamy, to ten autodisk nas nie zrani. Jest chyba lepsze to niż checkpoint w pierwszym poziomie, co? A no tak, to jest ten moment, gdzie możemy zdobyć sporo one-upów. O! Wchodząc tutaj. Wydaje mi się, że powinny być tu dwa one-upy. Aha! Wcześniej jak grałem, to były w tym samym miejscu, więc pewnie one-up przeniknął. Coś zdobyłem. Pewnie po prostu Fireflowera z jakiegoś powodu od razu go zdobyłem. No tu oczywiście trochę ciężko jest się wśliznąć, ale jest to do zrobienia. No tu chyba lepiej po prostu tędy wskoczyć będzie. No właśnie, jak Mario wykona ten jeden dobry skok. Co? Dobra. Taki mini labirynt, bym powiedział. Gdzie ta roślinka? Chciałbym ją zobaczyć. Jest. Okej. Dobra. Spokojnie teraz. Nie ma co się śpieszyć. Ojej, co się z tą roślinką porobiło? Nie wiem, dlaczego nagle te roślinki są widoczne. Tak czy inaczej, poziom ukończony. No myślę, że to jest w miarę łatwy etap, jak tylko uważamy. Nie wybijamy za dużo bloków z Poison Mushroomami. I jesteśmy ostrożni, to raczej w porządku. Pora w takim razie na etap czwarty. No szczerze mówiąc, na mapie świata ten etap wydaje się potężny, a przechodzi się go w miarę gładko i szybko. Tak czy inaczej, level 4. Ojej, Poison Mushroom, dzięki za łaskę. No pioruny są, ale akurat nic z nimi nie ma, żadnego gimiku, po prostu sobie są. Mamy natomiast bullet bille, które będą latać w ten sposób. Jak widać, dostosowują się do naszej pozycji, czy jak biegniemy na bok, to i tak one będą mniej więcej w tym samym miejscu. Więc nie musimy na siłę się zatrzymywać co chwila, tylko możemy chwilę przebiec. Okej, no na szczęście na razie kuca nie działa, chociaż tu chyba będę musiał zmienić strategię. No właśnie. Jeszcze raz może. O. Dobra.
Zostawmy sobie power upa. No jak jesteśmy tak nisko, to wystarczy kusnąć i raczej powinniśmy być bezpieczni. Ojej, tutaj niepotrzebnie. No dobra. Chciałbym pokonać tego kupeł. Dobra, bo będzie nam tylko przeszkadzał. Pierwszy raz jak grałem ten etap, to myślałem, że te bullet bille się nie dostosowują do naszej pozycji. Przez co na siłę się zatrzymywałem tak za bardzo. Z kolei, jak widać, można chwilę pobiegać na bok i później dopiero skoczyć. Okej. Świetnie. Kupy trochę przeszkadzają, wolałbym je pokonać. Skakanie po nich wszystkich jakoś mi jara. Dobra. Dobra, świetnie. Mamy checkpoint. Niestety znowu ten sam gimmick. Tym razem jednak będą szybciej wyszczeliwywane te pociski. To w takich niefajnych miejscach jak to. Oła. Na szczęście już nie ma tych w tym momencie szybszych odcinek. Szybko. Pokonajmy tutaj. Dobra. No może tak zauważyć, że nawet te bile jakby spowalniały. Dobra, świetnie. No i tutaj możemy trochę zdobyć one-upów. I lecimy szybko. Udało się, no jak widać czasu nie mamy dużo w tym poziomie. No, trochę się zwalniałem, jeśli chodzi o tamte parakupy. Jakbym nie zostawał, żeby zabić te wszystkie parakupy, miałbym więcej czasu. No ale jakoś się udało. I jeżeli nam się uda być chociaż Super Mario i zdobyć później bituta i go nie stracić, to możemy zdobyć też trochę monet i one-upów. Pora na zamek. Będzie on pełen twompów. Klasyk. No, dobra, na razie zostawmy sobie na później, abyśmy obywali. No i mamy też twimpy, czyli małe twompy. Nie wiem czemu twórca po prostu pomniejszył zwykłego twompa, skoro istnieją grafiki twimpów z Super Mario World. Takie małe twompy są. No wygląda po prostu trochę śmiesznie, jak taki mały twimp sobie skacze. Mimo że jest mały, to dalej nie możemy go pokonać, jak widać w ten sposób. Być może dlatego, że mamy też duże twompy. I pewnie, żeby po prostu grafika była taka sama dla wszystkich twompów, tylko w innej wielkości. Być może dlatego, nie wiem. W takim razie zrozumiałe, zakładam. No i generalnie w etapie chodzi o to, że mamy masę właśnie tych wszystkich twompów, twimpów. Nie wiem jak się nazywają duże twompy, twampy. I po prostu musimy dostosować naszą pozycję do nich i wiedzieć kiedy je ominąć, a kiedy lepiej poczekać. Dobra, tu po prostu przeskoczmy. Mamy już checkpoint. Pierwsze koty za płoty. Zostawmy sobie power upa na później. Tu trochę wąsko. Mniej więcej też musimy wiedzieć, gdzie te twimpy skoczą. Szkoda, że twimpy jak nas zranią, to nie śmieją się, chyba. Powinno być, że śmieją się jak twompy, tylko po prostu taki wysoki głos, taki hi hi hi. Tu coś było? Jest, one up, świetnie. Okej. Jakby co, nie możemy wskakiwać na te szare platformy z dziurkami od dołu, więc musimy uważać. Dobra. Tu niestety nic ciekawego. Dobra. No i mamy walkę z Bowserem. I jaki tutaj jest gimmick? Generalnie sam Bowser atakuje normalnie. Ma zwykłe ataki, dość standardowe punkty zdrowia. Z
kolei gimmickiem jest to, że na środku areny mam, jak widać, Twimpa. No i niestety nie pozbędziemy się go podczas walki. Zniknie dopiero, jak pokonamy Bowsera. Także no musimy niestety to zrobić. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, był trudniejszy już gimmick podobny, gdzie była roślinka na środku areny i strzelała kulami ognia. Chyba w świecie P? Tak czy inaczej, no tamten gimmick był dużo trudniejszy, bo jak tam staliśmy na krawędzi, to roślinka wciąż mogła nastawić kulami ognia, z kolei Twimp nic nam nie może zrobić, dopóki nie podejdziemy na środek areny. Więc jeżeli tylko mamy Fire Flower, a nie jest jakoś strasznie trudno donieść, to praktycznie walka jest darmowa. Też jak widać, oszczeliwuje Bowsera sobie jak chce. I mam gdzieś tego Twimpa, który właściwie się zniknął. I to tyle, jeśli chodzi o świat Y, z tego co wygląda. Zobaczmy jeszcze animację. No, a czemu Majo nie oberwał od gumbek, co przez niego przebiegł? Znowu. No i mamy dodatkową animację. Jeszcze nie tylko zamek został zniszczony, ale Majo udaje się też do świata Z. Świat Y ukończony. Y jak... Zakładam, że Y jak Yard. Bodajże Di był też tak uważał, że Yard. No powiedzmy, że Castus Yard, że właśnie dziedziniec zamku, ogrody zamkowe, no bo jesteśmy tuż przed samym zamkiem. Więc można by powiedzieć, tak? No jedyne co mi się kojarzy, no nawet w angielski nie ma jakoś masakrycznie dużo słów na Y. W porównaniu do innych liter zakładam, więc... No najbardziej mi pasuje, myślę, właśnie to Yard. Sam świat, jak na przedostatni, powiedziałbym, że dosyć prosty. No ten drugi poziom zdecydowanie rzuca się w oczy, jeśli chodzi o trudność. Ale jak już tylko przebijemy się przez drugi etap, to raczej bułka z masłem. Musimy jednak uważać, bo jak zresetujemy postęp w tym świecie Y i próbujemy grać od nowa, pokazuje, że niby wejdziemy do etapu pierwszego świata Y, ale gra nas z jakiegoś powodu cofa do X7. Nie wiem dlaczego. Tak przynajmniej ja miałem taki błąd, więc polecam może zrobić kopię zapasową tego zapisu, jak już jesteśmy w świecie Y, żeby nie musieć na przykład przechodzić czegoś, albo żeby się coś nie popsuło. Tak czy inaczej, został już tylko świat Z, czyli wiadomo, można się spodziewać, że to będzie zdecydowanie najtrudniejszy świat. Bodajże było 12 poziomów. No klasycznie, no na mapie świata wygląda mało, że naprawdę tylko tyle. No ale się później okaże po tamtym zamku, że tak naprawdę jesteśmy w 1/3 dopiero świata czy coś. Tak czy inaczej, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kurczaba, Wojta, Zadosła Domagała, Dejpy Fiościowa, Nuevi Filpesów, Typy Games, Mad The Hedgehog, Wykek PS, Nelson Inks, Filpczak, Beznarzy Błotnik, Pomidor, Cross Game P, Piotr YouTube, Michała, X Gaming, Zandryczny Nazista, Kuprzym, Kajwy w Karnacie, Skazcie 11, Bartek Ademek, Sparky, Butterfire, PRC 14, 6, Szymeczek, Micro Games, Dano Denzu Sapenio, Tomek 89, Bandak z Jany 06, Filip Busta, Muś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Captura da Ześ, Mastercard, Kaloryfer, Majo, Hesia, Fox, Zuzia się Zech, Miki, Nasie, też XD, Walker 678, Filip Polska, Ipsiek, Bandax, Minecraft, WM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!